Witam serdecznie i zapraszam na kolejny tutorial. Pokażę w nim, jak za pomocą jednego kliknięcia można sformatować szereg akapitów, które stanowią pytanie i odpowiedź, tak jak to jest spotykane w wywiadach. Tutaj jest taki przygotowany tekst i on jest już sformatowany docelowymi stylami akapitowymi. My sobie zrobimy to ćwiczenie oczywiście od początku. Powołam nową stronę, umieścimy jakiś tekst. Może być to tekst zastępczy. Zaznaczam cały tekst i wybieram Basic Paragraph. W stylach akapitowych dopiero przystąpimy do formatowania. Ja wykasuję gotowe style i powołamy sobie nowe style. Chcemy, by jednym kliknięciem przeprowadzić formatowanie dla całego tekstu tutaj zawartego. A więc musimy najpierw powołać pierwszy styl akapitowy, który byłby pytaniem w wywiadzie, i drugi styl akapitowy, który byłby odpowiedzią dla wywiadu. Czyli musimy przygotować dwa style akapitowe. Klikam w pierwszy akapit. Oczywiście pamiętajmy, żeby włączyć znaki ukryte. Type Show Hidden Characters, czyli tekst pokaż znaki ukryte. I dzięki temu wiemy, gdzie kończy się dany akapit. Klikam w pierwszym akapicie i z klawiszem Alt powołuję styl. Nazwiemy go pytanie, tak jak w wywiadzie. Na razie nie będziemy nic tutaj zaznaczać, dopóki nie powołamy wszystkich stylów, czyli dwóch. Idziemy do podstawowego formatowania znakowego. Ja tutaj mam predefiniowane ustawienia w moich dokumentach, czyli zawsze jak powołuję tekst zastępczy, od razu formatuje mi się krojem TISA Pro. Mogłam to przeprowadzić w Paragraph Styles, czyli w stylach akapitowych przy wszystkich zamkniętych dokumentach. Wtedy wszystkie ustawienia w Basic Paragraph będą dotyczyć każdego otwieranego dokumentu. I tak też się dzieje tutaj. Mamy TISA Pro, Regular, mamy rozmiar 9 i interlinię 14. Ta interlinia została opracowana oczywiście również przy zamkniętych wszystkich dokumentach w menu Edycja, Preferencje siatki. Przechodzimy dalej. Chciałabym, by tekst był justowany, ale żeby dany akapit nie był odsunięty od kolejnego odstępem, ani przed, ani po. Następnie mamy hyphenation, czyli dzielenie wyrazów. To nie jest język polski, to jest przykładowy tekst. Jeśli mamy składać tekst w języku polskim, to wtedy dzielenie wyrazów przebiega w ten sposób: 5, 2, 3, 2 lub 5, 2, 2, 2. I tutaj wyłączamy dzielenie ostatniego wyrazu, by nie było przeniesienia do następnej strony. Justowanie, tutaj wstawiamy -2, 2, 98, 102. I przechodzimy do numerowania. Wybieramy opcję numeracji. Mamy w okienku Number wpisane metaznaki, ale my możemy to wszystko zlikwidować i tutaj napisać po prostu pytanie, dwukropek i spację z klawiatury. I wtedy akapit ostylowany tym stylem na początku będzie miał taki prefiks w postaci tego wyrazu. Pytanie, dwukropek i spacja z klawiatury. To wszystko. Tutaj nic nie zaznaczamy, bo my nie chcemy numerować tych akapitów, tylko chcemy, by każdy z nich był opatrzony prefiksem. Klikam OK i klikam teraz w ten styl. Chciałabym dodatkowo, by ten akapit był sformatowany innym kolorem, więc wchodzę w pytanie, wchodzę w numerację, oznaczam od razu nowy styl. Mogę podpisać go jako kolor czerwony i wybieram kolor czerwony, ale nie dla mojego obrysu, tylko dla mojego wypełnienia. Czyli
mój pierwszy wyraz pytanie będzie ostylowany kolorem czerwonym i tak też się dzieje. Przechodzimy do drugiego akapitu. Alt, ikonka tworzenia nowego stylu i tutaj napiszemy sobie odpowiedź. Niczym się nie różnią te akapity od siebie, więc ja mogę zbudować go na podstawie poprzedniego stylu, wybierając Based on. Mój styl nowy odpowiedź będzie sformatowana na podstawie poprzedniego stylu, czyli przejmie formatowanie z poprzedniego stylu. I tak też się dzieje. Przejdźmy jedynie do numerowania i tutaj zamiast pytania wstawmy odpowiedź i zmieńmy na zielony i wybieramy kolor zielony dla wypełnienia. Czyli mamy justowanie, mamy dzielenie wyrazów oraz parametry justowania ustawione tak samo jak w poprzednim stylu. Jeszcze raz zwracam uwagę, że tutaj zmieniamy jedynie prefiks naszego drugiego stylu i klikam OK. I teraz zaznaczam odpowiedź i mam pytanie i odpowiedź. Jeśli jest bardzo długi wywiad, to nie ma sensu klikać pojedyncze akapity i formatować odpowiednim stylem, tylko można to zrobić kaskadowo. Jak to zrobić? Pierwszym naszym stylem jest styl pytanie. Po nim następuje odpowiedź. Po odpowiedzi następuje kolejne pytanie w kolejnym akapicie i po pytaniu znowu odpowiedź, czyli jest to taka pętla. A zatem, jeśli mamy pytanie, wejdźmy w styl, to następnym stylem będzie odpowiedź. Tak też tutaj ustawmy. Natomiast jeśli mamy odpowiedź, następnym stylem będzie pytanie i w ten sposób mamy pętlę. Teraz zaznaczam całość i wystarczy, że ja spod prawego przycisku myszki najadę na pierwszy mój styl, pytanie i tutaj musimy wybrać opcję Apply pytanie, then Next Style, czyli sformatuj akapit pytaniem i następnym stylem. I wtedy cały tekst jest sformatowany właśnie kaskadowo. Pytanie, odpowiedź. Spróbujmy to zrobić raz jeszcze, żeby pokazać, jak to jest niezwykle przydatne budowanie kaskadowych stylów. Wprowadzamy tekst zastępczy, zaznaczam całą ramkę i prawy przycisk Apply pytanie, then Next Style. I widzę, że mam od razu wszystko sformatowane. Pytanie, odpowiedź. Czyli każdy akapit jest sformatowany odpowiednim stylem. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.